Donice dostały swoje docelowe miejsce. Wybrałem ziemię w środku. Z żonką wypoziomowaliśmy je w miarę. Wiadomo, to nie jest nie wiadomo jaka precyzja. Odchyły sięgają kilku milimetrów, ale nikt z tego strzelał nie będzie. Więc tak się prezentują. Prezentują się zdecydowanie lepiej niż przed złożeniem czy w trakcie złożenia. Zobaczymy, jak to dalej będzie funkcjonować, ale zapraszam Was do kolejnego etapu, w którym pokażę Wam, w jaki sposób my przygotujemy te donice do uprawy roślin. Będziemy układać kolejne warstwy, zaczynając od siatki na krety, następnie kartony, mamy trochę drewna brzozowego ściętego, później będę jeszcze musiał poszatkować gałęzie i liście, mamy trochę przegnitej trawy z zeszłego roku i dopiero na to kompost, więc zapraszam serdecznie. Przyszedł czas na montaż siatki przeciw kretom. W tym celu wykorzystam siatkę ocynkowaną o oczku 16 mm. Akurat taka mi została. Myślę, że wystarczy, nada się w sam raz. Donice mają 80 cm, siatka ma 1 m, więc akurat zostanie po 10 cm na boki takiej wywijki z jednej i z drugiej strony. Więc cóż, biorę się do roboty. Etap pierwszy skończony. Oczywiście okazało się, że brakło mi siatki, musiałem jechać do sklepu. Nie mieli siatki o oczku 16, mieli tylko 25, więc musiałem kupić drobniejszą siatkę 6 mm, ale też jest cynkowana, też myślę, że z kretami powinna sobie przez jakiś czas poradzić. Natomiast tak odnośnie zasadności dawania siatki na krety, to tutaj jeden delikwent już, jak widać, próbował ryć. Teraz już mu się nie uda. No ale niestety na działce mamy sporo kretów, więc pominięcie etapu zabezpieczenia donic przed kretami byłoby głupotą, zważając na nasze lokalne warunki. Wywinąłem 10 cm na każdą ściankę około, czasami więcej wyszło tej siatki. Starałem się szczelnie tutaj dać przy tych łączeniach, dodając po kawałku. W drugiej z tą drobniejszą siatką tak to wygląda. Tak roboczo jeszcze przed przeciśnięciem tego kolejną warstwą połapałem siatkę trytytkami w kilku miejscach, żeby się utrzymywała na miejscu. Tak to wygląda. Tutaj też wywinięta jest na bok. Stąd to może będzie lepiej widać. O. Więc dno mamy zabezpieczone. Tak więc biorę się za kolejny etap, czyli kartony. Pierwszą warstwą na siatkę będą kartony. Do dzieła. Tym sposobem udało nam się ułożyć warstwę kartonów. No, wygląda to w ten sposób. Oczywiście staraliśmy się zrywać wszystkie taśmy i etykiety. Warstwa, myślę, że tak po ugnieceniu to będzie z 5 cm. No i teraz przyjdzie czas na drewno. Biorę się za przynoszenie brzozy. Przyszedł czas na kolejny etap. Zwiozłem trochę drewna brzozowego, które od zeszłego roku leżało w ogrodzie po ścince.
No i teraz przyszedł czas na to, żeby się to coś przydało. Będę musiał tutaj te niektóre kawałki pociąć na mniejsze, bo niestety na długość nie wejdą przez te elementy łączące dwie ścianki. Więc kartony czekają na to, żeby przygnieść je tym oto drewnem. No to zaczynamy zabawę. Więc za mną trochę walki z pilarką i z drewnem, ale wyszło tak. Kolejna warstwa ułożona. No wygląda to fajnie. Dosyć grubo jest. Taka warstwa, myślę, że z 15 cm spokojnie. Miejscami nawet tam, gdzie grubsze są kawałki drewna, to nawet więcej. Po drugiej grządce to wygląda tak. O. Więc teraz czas na kolejną warstwę. Kolejną warstwą będą zrębki akurat z gałązek również brzozowych, z tego samego cięcia zeszłorocznego, więc lecimy z tematem. Z zeszłego roku zostało mi tutaj trochę gałęzi brzozowych, a tutaj mam taką magiczną maszynkę, którą kupiłem kilka lat temu przy czyszczeniu działki przed budową domu do zrębkowania. Ona tu dopuszcza, nawet jest napisane 44 mm grubości max. Do tej pory mnie nie zawiodła, już troszkę zezrębkowała różnych rzeczy, więc chciałem Wam pokazać, jak to działa. I te zrębki wpadają tutaj do torby i tymi torbami będę woził już te zrębki docelowo do donic. Tak oto sobie radzi ta maszynka. Jak widać, no drobnych gałęzi nie do końca mieli, ale mamy je na tyle, że mi to wystarczy. Natomiast tutaj fajnie pokazuje, jak nawet z grubszymi gałęziami sobie całkiem fajnie radzi. Więc jeszcze tylko tyle i to wszystko ląduje w donicy. Z pomocą tej maszynki pierwsza tura zrobiona. Jeszcze jakieś 80% z tego, co było. Udajemy się z tym na docelowe miejsce. Tak to wygląda. Grubsze fajnie zrębuje tak. Myślę, że sprawdzi się to bardzo dobrze w takiej podwyższonej grządce. Tak się prezentuje grządka po etapie ściółkowania zrębkami. Tak wyglądają te zrębki. Tutaj jeszcze widać troszkę innego koloru zrębków, bo korzystając z okazji, że wyciągnąłem maszynę do zrębkowania, to od razu zrobiłem sobie porządek z krzaczkiem ozdobnym i to, co zostało obcięte, zostało zezrąbkowane. Natomiast płynnie przechodzimy do testu do przekompostowanej lekko trawy, która z jesieni jeszcze została. Już tutaj do jednej grządki
nawieźliśmy z żonką. Więc zrobimy test. Do jednej damy tą przekompostowaną trawę, do drugiej nie damy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na dalszych etapach sezonu, jak będzie wszystko rosło. Więc bierzemy się dalej za rozrzucanie tej gnojowicy i mamy trochę kompostu jeszcze z zeszłego roku i wrzucimy go jeszcze troszkę tutaj i dopiero wtedy jedną i drugą donicę przykryjemy warstwą finalną kupnej ziemi. Bierzemy się za śmierdzącą robotę. I tak się prezentują nasze donice przed ostatnią warstwą ziemi. Prawdopodobnie kupimy trochę kompostu w workach i wymieszamy to z taką ziemią najtańszą, uniwersalną, ale to już po wizycie w sklepie i na ten moment tak to wygląda. Niestety mam wrażenie, że muszę wzmocnić tutaj. Niestety tutaj śrubki łączące blachę z tym profilem są dopiero tutaj i mam wrażenie, że ta blacha tutaj, jak dostanie napór ziemi, to będzie się wykrzywiać, więc chyba przewiercę tutaj, skręcę jeszcze śrubkami wyżej na końcu tego profila, zawsze troszkę to wysztywni. Kolejny piękny dzień na działeczce. Dzisiaj tak średnio ładny, bo przed chwileczką nas troszkę deszcz postraszył, ale grządki są gotowe na ostatnią warstwę. Tak jak mówiłem wcześniej, dowieźliśmy jeszcze trochę kompostu i w tym momencie mamy już przygotowane takie zestawy po 6 worków po 50 litrów uniwersalnej ziemi i 50 litrów kompostu i tyle samo na drugą grządkę. Więc zabieramy się do pracy. Tym sposobem kończymy przygotowywanie podniesionych grządek. Wyglądają tak. Wyszło nam trochę mniej ziemi niż myślałem, że wejdzie. Zostały nam 3 worki z 12 ziemi i po worku kompostu jeszcze takiego marketowego wylądowało w każdej skrzyni. Efekt taki. Prezentuje się to całkiem fajnie. Za niedługo będziemy tutaj siać różne rzeczy. Planujemy tutaj raczej jakieś sałaty, tego typu rzeczy. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie rosło. Pewnie nagram jakąś serię dotyczącą tego, jak rosną rzeczy w tych donicach. Oto jak się donice prezentują. Myślę, że kilka lat powinny wytrzymać. W najgorszym wypadku, jeżeli zaczną się coś rozkładać, to po prostu wzmocnię je z zewnątrz drewnem. Skręcę to i myślę, że jakoś to będzie. No to cóż, ciekawy jestem Waszych spostrzeżeń dotyczących warstw. Dajcie znać, czy robiliście tego typu donice, co do nich dawaliście, jak te warstwy wyglądały i z uwagi na to, że to jest pierwsza taka donica w moim wykonaniu, to chętnie dowiem się, co można zrobić lepiej, bądź co według Was jest ok. Do zobaczenia w następnych filmach i wszystkiego dobrego. Cześć!